Dzień dobry, witam serdecznie. Jest godzina 6:30, sobota. Dzień przed Wigilią, jutro mamy Wigilię. O, tu stoi moja machina, czyli 500, która ostatnia była ujeżdżana. Dzisiaj, słuchajcie, jadę sobie taki dłuższy trip zrobić, żeby sprawdzić, jak wygląda spalanie, czyli zużycie baterii na... Będę starał się jechać na pierwszym stopniu wspomagania, czyli tym najmniejszym wspomaganiu, jakie tam jest dostępne. Jak widzieliście w poprzednim materiale, jest to wspomaganie na tyle wystarczające, że nie trzeba zmieniać na większe. Teren płaski, małe tam zniszczenia, opady. Zobaczymy, jak to się da przejechać. Kto jest wrażliwy na estetykę, niech teraz nie patrzy. Ale to jest wszystko w ramach eksperymentu. Dlatego jest to zrobione tak, a nie inaczej. Tutaj mam swoje ustrojstwo. Jak widzicie, wystaje kawałek sterownika, a to jest moje ustrojstwo do badania spalania, czyli tu takie też przyczepiłem sobie, przyczepiłem sobie takie moje ustrojstwo, którym zawsze badam spalanie. Ci, co oglądają, wiedzą, o co chodzi. Jest to niechlujnie przyczepione taśmą. Tak samo tutaj powerbank, tak jak na ostatnim materiale, do zasilania smartfona, bo jest mi potrzebny. I dodatkowo, słuchajcie, tu z tej strony będzie lepiej widać, zainstalowałem lampkę Armyteka, jako doświetlić sobie teren, no bo jak widzicie, jest ciemno i o to też mi chodziło. Zobaczymy, jak ta kamera też generalnie poradzi sobie w ciemnościach z jazdą na rowerze. No, planuję dzisiaj przejechać około 60 km, może więcej. Zobaczymy, ile się uda i na ile starczy tej baterii, jak już wcześniej wspominałem. Pamiętacie ten mój licznik? On odlicza od 100% w dół i też mi amperogodziny też odlicza od 100 w dół. Także będziemy wiedzieć, ile zużyje w danym momencie nasz system, nie? Dobra, by nie gadać po próżnicy, wsiadam i jadę. Tylko jeszcze muszę się dobrać, poubierać, bo no niestety piździ dzisiaj, jest 1 stopień. Wczoraj tak wiało jak cholera, słuchajcie. Zobaczcie, ile wiatrołomów leży. Też tak stanąłem, kurczę, się trochę boję, żeby to nic nie spadło, ale co miało spać, to chyba już spadło, a w ogóle wiatry miały ustać i są delikatne powiewy, więc myślę, że dzisiaj chyba nic tutaj się złego nie wydarzy. Wiecie co? Wracam na chatę, bo jestem blisko, ponieważ wysiadła mi tylna lampka i nie świeci. Wiem, tak nie powinienem jechać, ale ja nie jadę ulicą, jadę po prostu ścieżką rowerową, gdzie nie ma w ogóle ruchu. Przednie światło mam dobre. Więc mam tutaj do domu 2 km, więc podjadę, zaraz zaczepię, bo mam lampkę taką inną i będzie dobrze. Nabijam już kilometry. Niestety nie wiem, jak skasować licznik. Było 19,5 km na tym liczniku. No ale to sobie doliczymy później. Mówię, bo jeszcze nie zgłębiałem tajemnic tego wyświetlacza. Znaczy przeglądałem instrukcję, ale tak dokładnie tam się nie zgłębiałem, o co chodzi. Tak wiecie, pobieżnie. Patrzcie, coś wam pokażę. Widzicie to? Widzicie tym mryganie? Działa teraz, jak przyjechałem na chatę. O, teraz przestała. Powiem wam, że nie kumam tej latarki. Nie wiem, o co tu chodzi. Chodźmy gdzieś tam dalej. O! Teraz widać, nie? Teraz będzie widać. Dobra, można jechać. Mam takie na USB światełko, także jest spoko. Dobra, wszystko mam, można jechać. Ale słuchajcie, przejechałem 3 km na tych ustawieniach i zeżarło mi prawie 1 amperogodzinę. To niedobrze. Dobra, polecimy teraz tędy takim terenem. No, dlatego mówię, że to wspomaganie jest zbyt mocno nastawione, moim zdaniem. Nie kumam działania tylnego oświetlenia, ponieważ ono jakoś dziwnie działa. Nie ma tam żadnego guzika, że można włączyć to oświetlenie. On raz działa, raz nie. Ma miniaturowy panel solarny i on raz działa, raz nie. Teraz też widzieliście, kurczę, no, wyciągałem rower z samochodu, wszystko pięknie działało do czasu. Postał chwilę, przestało działać. Teraz jechałem, przyjechałem pod dom po nową lampkę do tyłu, działa. Nie wiem, czy tam jakiś czujnik wykrywania ruchu jest, czy coś, ale za Chiny pańskie nie kumam, jak to działa. Na postoju tego nie mogę włączyć ani wyłączyć, to jest, wszystko się odbywa automatycznie. Głupie to. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nagrywki w nocy, zobaczcie, ta kamera pięknie nagrywa w nocy, fajnie widać. Zamazany licznik, jak teraz tu widzicie, jest spowodowany tym, że ona ma, słuchajcie, autofokus i dlatego tak się dzieje. Zobaczcie, teraz na przykład widać, nie? Widzicie?
autofokus się robi. Ja mogę przybliżać sobie cyfrowo. Nie wiem, czy to widzicie, bo przecież ja wszystko widzę. Teraz jak tu wrócić z powrotem. Jak się oddalę dalej, nie? Pokażę wam później, jak się jasno zrobi, o co w tym chodzi. Także nie piszcie mi w komentarzach, że nie ma ostrości. Kamera ma ostrość, tylko że ona tam właśnie, tam pokazuje ostrość, a nie w tej chwili tu. Dopiero jak się skupię na nim, widzicie? Teraz dopiero złapię ostrość. Ale za to makro można kręcić zarąbiste. Przybliżacie blisko, wszystko widzicie. No to jest zaleta właśnie kamery z tym autofokusem. Natomiast kamery sportowe się nadają właśnie do nagrywek, takie DJI Osmo O4, na którą się przełączę, jak się jaśnie zrobię, bo ona ma głębię ostrości oddali do bliskości, tak można powiedzieć, zawsze jest ostro. No, są plusy i minusy, nie? Niektórych kamer, ale ta na przykład w nocy widzieli po prostu zajebiście. No, sami widzicie, jak to widać, a jak było widać DJI Osmo 4, jak robiłem test. Dobra, słuchajcie, lecimy i mówię, już mam parametry. Lecimy na jedynce cały czas. 5,7 A silnik podaje. To dużo, zdecydowanie za dużo. Jak dla mnie, no zobaczcie, no 30 lecę na wielkim luzie. On dalej mnie wspomaga. Kagańca ma pościągane tam, że nie ma jakiejś limit prędkości. Jest wszystko nastawione chyba na maksa. Także zobaczymy, na ile mi to starczy energii. Czy wrócę na baterii, czy wrócę na mięśniach. No ale jak tak zużycie, już mam 1 amperogodzinę na przejechanych 4 km, to ile ja przejadę? 40 na 10 amper, 40, 50, no może. No zobaczymy, jak tam wyjdzie. No i wjeżdżam do Tarnowa. Plan mam taki, że chcę pojechać drogą rowerową cały czas do Polic i zatoczyć takie koło Police, Ratynia, dojechać aż do skrzyżowania tam, gdzie Nowe Warpno, do Bieszczyn, z powrotem takie kółko pierdyknąć i zobaczymy, czy mi się to uda, czy mi się to nie uda. Kurde, mogłem założyć jeszcze jakąś inną czapkę, bo piździ trochę w łeb, a ja dopiero co wyszedłem z choroby, właściwie jeszcze jestem chory. Kurde, ale powiem wam jedno, moje dzieciaki no chore są już chyba 4. czy 5. raz, wiadomo jak to dzieciaki, a ja co tylko zauważę, że tam są chore, albo w ogóle nawet tak nie były chore, no, profilaktycznie co jakiś czas jebut, ząbek czosnku sobie jadłem, nie? I byłem w szoku, że przez te 4 i 5 razy co były chore przez cały rok, bo ja w tym roku jeszcze chyba chory nie byłem, ani razu nie zachorowałem, a ja byłem zawsze pierwszy, jakoś nie wiem, kiedyś nie chorowałem w ogóle, później miałem taki etap, że co chwila, kurde, tylko dzieciak kaszną, kurde, ja już chory, temperatura, kaszel, gardło boli, wszystko tego, nie? I od czasu, gdy się naczytałem o czosnku, że to naturalne antybiotyki, te sprawy, że czosnek zmniejsza zachorowalność nawet o 70-80%, a jak zachorujecie, to tyle samo procent mniej więcej macie szansy, że szybciej wyzdrowiejecie. Nie wierzyłem w to. No i słuchajcie, zacząłem zażywać ten czosnek i faktycznie, zobaczcie, przestałem w ogóle chorować. Moja żona, moje dzieciaki, 5 razy przeszli falę chorób, kaszlenie, smarkania, temperatury i te sprawy, a ja nic. Codziennie ząbek czosnku, normalnie na żywca, niektórzy tam z miodem, z mlekiem, z masłem, a ja nie, po prostu obierałem sobie ząbek czosnku do ryja, podskubałem, zresztą lubię to robić, bo lubię smak czosnku, no, zwłaszcza na wieczór się to robiłem, wiadomo, że huk jest wtedy nieministerialny, jak to się mówi. No ale choróbsko i tak dopadło mnie teraz, nie? Ale słuchajcie, no kurde, ja jak zachorowałem, to 2 tygodnie wyjęty z życia. 2 tygodnie. Smarkańsko, kurde, temperatura, kaszel, kurczę, przy każdym kaszlnięciu, kurde, myślałem, że wypluję płuca. A tu, słuchajcie, jednego dnia poczułem się źle, mówię, o, coś się zaczyna. No to profilaktycznie 2 ząbki, pyk, pyk, wleciały. No rano wstałem, czuję, że tak mi się zbiera jakaś wydzielina w gardle, teraz będzie obrzydliwie. No to dalej, czyli czosnkuję. No. Pod wieczór tego samego dnia już mnie tak bardziej złapało, bo miałem temperaturę. Zacząłem kaszleć, ale takim suchym kaszlem. W nocy też się obudziłem, spać nie mogłem przez to. Na następny dzień znowu się czosnkiem cały czas, żadnych tabletek oczywiście. Czochem się nawpierdzielałem. Słuchajcie, wieczorem już było lepiej.
choć następnej nocy też się budziłem, bo jak jestem chory, to spać nie mogę. No i trzeciego dnia rano budzę się, mówię, kurde, no dalej kaszlałem, nie? Ale już, słuchajcie, nie drapało tak w gardle. No i pod wieczór tego samego dnia, więc dziennie się raczyłem czochem. Już mówię, kurde, no jest znośnie, nie? No i dzisiaj wstałem, 4. dzień jest, słuchajcie, rano. Jadę na rowerze dla Was. Czuję się dobrze. Jeszcze czasem tam kaszlę, wiadomo. Jak kaszlę, tak troszeczkę czuję aż w plecach. Ale czuję się dobrze. Bardzo dobrze bym powiedział. No wiecie, gdybym się nie czuł dobrze, to bym w ogóle na rower nie poszedł. A ja poszedłem, mimo że jest 1 stopień. Także czosnek działa. Nie wierzyłem w to, bo jak wiecie, ja w nic nie wierzę, dopóki nie sprawdzę. A czosnek naprawdę działa i mogę Wam polecić. Żadne lekarstwa tego nie zastąpią. Jednak to jest prawda. No, naturalna medycyna. Mówi się, że czosnek to jest naturalny antybiotyk. No coś w tym jest, bo sprawdziłem to na sobie, na człowieku, który normalnie przez kilka ostatnich lat chorował non-stop. Byłem wściekły przez to, kurde. Dobra, Marcin, to jest kanał o rowerach elektrycznych, a nie jakiejś medycynie naturalnej. Sorry, przepraszam, kogo zdradziłem, ale chciałem się z Wami podzielić takim moim eksperymentem. A my zmierzamy już w kierunku Polic. Zużyte mam 2 amperogodziny. Przejechałem 9 km. No, źle to wróży, no ale zobaczymy. Zobaczcie, jaka prędkość. To jest prędkość osiągana na luzie. Słuchajcie, ja naprawdę się nie spuszczam, że tak się mówi, żeby osiągnąć tą prędkość. Cały czas pierwszy stopień, no widzicie, pierwszy stopień wspomagania. I zobaczcie, no. Za silny, jest za silny. Musimy to pozmieniać, ale pozmieniamy to później. Na razie jedziemy na fabrycznych ustawach. Patrzcie, jakie fajne te ozdoby tutaj. Ja myślałem, że to pies stoi. No jest, dotarliśmy do Polic. Fajnie się jedzie. W końcu się normalnie ubrałem, kurde, że mi ciepło. Normalnie to zawsze jadę, że coś nie tak jest. O Jezus, powiem Wam, że pełno gałęzi leży, takich wiatrołomów na ścieżce rowerowej, że idzie się wyglebić. No ale to takie życie, co zrobicie? Słuchajcie, odkryłem zalety szelek. Kupiłem sobie szelki, bo już normalnie do szału mnie doprowadzało to, że plecy na wierzchu, kurde, gołe. Z tyłu, kurde, żadne paski, żadne nic, kurde. Gruby jesteś, Marcin, dlatego Ci spadają spodnie. No ja jestem gruby, no i co z tego? Spadają mi spodnie, więc sobie kupiłem szelki. I kurde, jestem w niebo wzięty, no. Takie proste, a kurde, człowiek nigdy tego nie używał. Normalnie muszę zmniejszyć tą moc, ale to po tym teście, no kurde, no 34 na godzinę i za dużo tej mocy jest, on dalej ciągnie, kurde. Jakbym tak przycisnął, jakbym tak, wiecie, chciał sobie popedałować, żeby szybciej jeszcze jechać, to bym zapierdzielał ze 40 na godzinę. Jaka choinka, kurde, przy urzędzie gminy, to jest mój urząd gminy w Policach. Kurde, jest 1 stopień, ale jest ciepło. A tu jest ta stacja kontroli, gdzie trafika, tu po lewej, gdzie trafika oddawałem, upierdliwy koleś tutaj, kurczę, taki jest, że dajcie spokój. No widzicie, jakie wiatrołomy? Ile tego leży? Trzeba być skupionym, żeby się nie wpierdzielić, albo coś szprychy nie wpadło, bo będzie masakrą. A tego byśmy chcieli uniknąć, nie? Zastanawiam się i też tęsknię do takich historii jak wypad rowerem, właśnie cały mandżul, namiot, karimaty, znaczy te maty samopompujące, prowiant, żarcie. Ty idioto, co ty gadasz? No nieważne, ale no, tęsknię do takich tripów, jak robiłem kiedyś, że właśnie brałem na rower cały mandżur i jechałem po 100-120 km, gdzieś tam rozbijałem sobie namiot i sobie tam koczowałem przez 2 dni. Kurde, jak nie wiem, jak ja się wtedy czułem taki spełniony, kurczę, coś. No to nie jest taki element survivalu, no można troszeczkę wziąć, tak można pod element survivalu, że jedziesz te parę godzin. Nieraz w deszczu jechałem, na miejsce się zajeżdża, rozbija się, kurczę, namiot, tam się właśnie sobą zajmuje, jedzenie, jakieś ogniska, żeby było ciepło, śpiwór, to jest no, fajna rzecz, generalnie fajna rzecz i tak się zastanawiam, czy by do tego nie powrócić. Poza van life'em takie coś mnie kręci też. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Czy to by było fajne powrócić do takiego czegoś? Do wyjazdów takich
dalekodystansowych elektrykami. A teraz jesteśmy w rejonie zakładów chemicznych Police. Po jednej, jak i po drugiej stronie. I tutaj jak się jedzie, dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz właśnie mijam, śmierdzi. Zawsze śmierdzi. Ja zawsze jak z dzieciakami tędy jadę, to jest kto pierdnął? Dokładnie to jest taki zapach. Zawsze im tłumaczę, że to są zakłady chemiczne. No i tak właśnie taki zapach się wydziela. Ja generalnie lubię ten zapach, co nie znaczy, że lubię zapach pierdnięcia. Tylko to jest taki zapach, jak zapałkę się zapali, kojarzycie? I ta siareczka taki obok poleci. No nie wiem, ja to lubię, tak samo jak lubię zapach diesla. No nie wiem, tak mam. O nie, ale teraz to zaśmierdziało takim moczem. Dlatego nie lubię. Fu. O Jezu. Jedzie okrutnie. Znowu spotykam się z tym nadprzyrodzonym zjawiskiem. Jadąc z Polic do Tatyni jechałem w jednym kierunku. Potem skręciłem, wiatr mi wiał prosto w ryja. Potem skręciłem w lewo o 90 stopni i dalej jechałem prosto. Wiatr dalej wiał mi w ryja. Ale już powiem wam, że widzę, że nie dojadę swoją trasą do końca, ponieważ zostało mi dość sporo kilometrów, a przejechałem 23 km. Zeżarł mi 5 amperogodzin, a tu baterię mam 15, także zostało mi na jakieś 40 parę kilometrów baterii, także a mi zostało do domu gdzieś jakieś 60, może 55, coś takiego. Dzień dobry przyjaciele. No jak widzicie, zmieniłem kamerę na tą, bo już jest jasno. Stanąłem sobie na picie, właśnie zmianę kamery w takim to stronnym miejscu. Słuchajcie, 6 amperogodzin zeżarło mi maszyna już. Wyłączyła się nawet. Przejechałem o tyle, 46,1, czyli niecałe 30 km. Na zeżarte mam 94, no to nawet nie 6, no 5,8 zżarło, także spoko, ale skrócę sobie Trzebieży, sobie skręcę na Drogora z taką leśną przecinką, skrócę sobie trasę i zobaczymy. Nie lubię w zimę generalnie jeździć takimi długimi trasami, no chyba żebym jechał gdzieś pod namiot, to jest inna sprawa, to jest to, co wam mówiłem wcześniej. Zastanawiam się nad takim tripem, czy sobie nie zrobić. No zobaczymy. Dobra, odpoczywam, lecę dalej. No dobra, przełączyłem się teraz na większe pole widzenia. Widzicie tutaj DJI Osmo Action 4 z podłączonym systemem audio zewnętrznym, bo niestety tutaj wiatr przeszkadza. Jestem teraz w Trzebieży. No widzicie, w DJI Osmo Action tutaj macie ostro i tam macie ostro, także no każda kamera ma swoją wadę i zaletę, żeby tak dało się zrobić wszystko w jednym. No ale chyba jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać na takie rozwiązania. Jakie renifery tu z boku są fajowskie, nie? Patrzę na kolesia, jak wyjechał, kurde, no. Wiecie, że gość jedzie, ziomu wyjechał, kurde, i jeszcze tak wolno jedzie. Patrzcie, znowu zatoczyłem koło znowu w lewo, a wiatr dalej wieje mi w ryja. Jak to jest? I to wcale nie jadę szybko, żebym jechał szybko, to jeszcze zrozumiałe. Ale kurde, no cały czas w lewo skręcam, wyjeżdżając ode mnie. I dalej mi w ryja wali. O, słuchajcie, miałem jechać prosto, ale pojadę tu w lewo, znacznie skracając sobie dystans. Nic nie jedzie. O, i polecimy tutaj taką przecinką. Patrzcie, jaki przymrozek, kurczę. Kałuże zamarznięte przy gruncie. To ostatnie takie podrygi, bo generalnie w nowy rok ma być 10 stopni. Słuchajcie, kurde. Będziemy w koszulkach chodzić i świętować nowy rok. Co jest, kurde, z tą czapką? Nie mogę okularów dalej na nos nacisnąć, bo blokuje się gdzieś tam, kurde. Zobaczcie, jaki lód przy gruncie. No i niby jeden było, ale przy gruncie to przymrozek był. No śnieg pada, w dupę jeża. A co? Przecież miało nie padać dzisiaj. Kurde, z tą pogodą to jest, wiecie co? Zapowiadają, że cały tydzień ma lać. Jak widzicie, no leje, nie? Przestało lać wczoraj. Ja nie wiem, kurde. Ludzie ciężko pracują fizycznie. Niektórzy zarabiają na chleb.
A taki kończy studia, idzie kurde na meteorologa, wróżbitę, zapowiada coś, a może będzie, a może nie będzie, zobaczymy jak będzie. I zarabia kurde z 5-6 razy więcej niż taki fizol bez wykształcenia. Gdzie tu logika? Nie ma logiki w tym świecie, niestety, nie ma. Nie to, żebym coś miał do ludzi z wykształconych po studiach, ale generalnie powiem wam tak, że ja nie lubię ludzi po studiach, znaczy tak, z góry nie lubię ludzi po studiach, o, coś takiego, bo w większości przypadków są to ludzie, którzy mają wysokie mniemanie o sobie, a gówno wiedzą, ale znam też wielu ludzi po studiach, którzy są spoko. Strasznie nie lubię, jak ludzie się wywyższają ze względu na wykształcenie, ze względu na posiadany majątek, czy pieniądze właśnie. Dla mnie to jest takie nienormalne, chore, a znam takich paru niestety. Dobra, słuchajcie, przejechaliśmy 31 km, zżarło 7 Ah. No to tak na 60 starczy. Średnio tak na 60 ta moja bateryjka starczy zasięgu na pierwszym stopniu. To jest mało ze względu na to, że właśnie to jest źle ustawione wspomaganie na tym pierwszym. Za mocne po prostu. Cały czas to powtarzam. Teraz trochę jazdy offroadowej. Nie wiem w sumie, czy dobrze pojechałem, ale chyba tak. A jak nie, to tam wylecę gdzieś wcześniej. O, jakieś światła tam widziałem samochodu, czyli dobrze jadę. Bo nie jadę w ogóle na GPS-a. Tutaj co mam na dole, to mam obsługę kamery i tak na pałę se skręciłem. Tak na pamięć, na pamięć generalnie. No, może ja mam pamięć zawodną, także może być niedobrze. Gdzie ja wyjechałem, kurde, w dupę jeża. Wyjechałem nie tam, gdzie trzeba. Powinienem wyjechać grubo, dalej tam. No nieważne. W każdym razie zaraz tam skręcę. Będę podążał do domu. Powiem wam, że czuję zmęczenie. No bo mówię, jeszcze jestem delikatnie chory. Ciekawe jak z tym wspomaganiem, bo jak mi pierdyknie i będę musiał dojechać normalnie, a zaznaczę, że nie mogę przerzutek zmieniać, bo mam za dużą kasetę. Co prawda przyszła już do mnie mniejsza, żebym mógł tam założyć, ale jeszcze jej nie założyłem. A tutaj niestety nie mogę zmieniać przerzutek, bo mam zbyt mały wózek. No ale zobaczymy, myślę, że dojadę. Muszę się tylko przedrzeć przez las i już później prościutko do celu. Ale droga o tej porze roku jest tak styrana. Patrz jak tu zamarznięte. A, tu było chłodniej. O, no patrzcie na to, co tu się dzieje. Ty, normalnie asfalt tu zrobili. Normalnie asfalt tu położyli. O co tu chodzi? Patrzcie, tu i z tej strony to samo. No po co tu asfalt? Nie bardzo to rozumiem. Po co tu asfalt, skoro tutaj idzie teraz droga z boku? Co do wywózki drewna leśnicy potrzebują asfaltu w lesie? Na serio? Dla mnie to jest bez sensu, no ale co z czego. Teraz tak kręcę sobie wolno, tak się zastanawiam, czy tutaj kurczę jakoś reaguje to na czujnik pas inaczej jak wolniej kręcę. Takie miałem wrażenie, że jak wolno kręciłem, to ta moc tak wolniej narastała. No bo może mi się wydaje. Tutaj zaraz jest taka pagoda, zaraz sobie tam usiądę i odpocznę. Znaczy pagoda, zjazd taki. O, tutaj właśnie o tym mówię. O, zjadę i odpocznę. Dupsko mnie boli, powiem wam szczerze. Zobaczcie, tak właśnie wyglądam do nagrywek. O Jezu, powiem wam, dupsko mnie tak boli. Choroba mnie jeszcze trafi delikatnie. Nie ma to jakąś lodowatą wodę pić na gardło, co nie? Wiecie o czym marzę? Misce ciepłego barszczu z uszkami. Ale to jutro. Słuchajcie, jak chcecie pośmigać na takim fajnym rowerze jak ten, wasz pewnie jest lepszy, i chcecie sobie zelektryfikować maszynkę takim oto silnikiem, który jest naprawdę wyśmienity, jak widzicie, za mocny nawet na pierwszym stopniu wspomagania. W opisie filmu macie podany link, gdzie możecie nabyć ten oto właśnie silniczek 500W w bardzo atrakcyjnej cenie. Słuchajcie, i do końca roku mam dla was specjalny kod rabatowy, który zmniejszy wartość waszego koszyka o 100 euro. Słuchajcie, o 100 euro to jest bardzo duża zniżka. Naprawdę warto. Do końca roku jeszcze jest dostępna ta promka, a teraz jest najlepszy moment na elektryfikację waszych maszyn. Nie jeździcie, niektórzy czekają na sezon. Nie każdy jest tak jak ja, który uważa, że sezon jest cały czas, to jest tylko kwestia ubrań. No ale jak wy nie chcecie jeździć, to właśnie w tym momencie jest fajny moment na to, żeby zmienić swoją maszynę w elektryczne cudo. Także zachęcam, dołączcie do grona
ludzi, którzy dzięki mnie zelektryfikowali swoje maszyny i się cieszą. Właśnie trzeba było siedzieć w domu, wyzdrowieć. Ja nie mogę. To jest silniejsze ode mnie. A jutro, w Wigilię, pójdę sobie nagrać jeszcze taki inny film. A co, będę siedział przy stole cały czas? Zresztą ja nie lubię świąt, generalnie. Gdybym był sam, to bym ich nie obchodził w ogóle, ale ze względu na to, że mam dzieci, to wiecie, ta choinka, prezenty, ten klimat, no nie chcę im tego odmawiać. Ja już się naświętowałem w swoim życiu i dla mnie święta generalnie to jest skok na kasę. Kasa. Komercha się taka zrobiła, zero klimatu, dlatego ja tego strasznie nie lubię. A jarmarki w ogóle świąteczne to jest totalny skok na kasę. Nie ma nic wspólnego z świętami. Sprzedać gówno w złotym papierku za bojanską kasę. To jest właśnie cel jarmarków. Wszędzie tak jest niestety, a będzie chyba jeszcze gorzej. Powiem wam, że jakbym miał kasę, jakbym na przykład wygrał w coś, to bym uciekł z Unii Europejskiej w ogóle, bo Zachód gnije. Niestety Zachód gnije coraz bardziej, ale nie będę o tym gadał. Dobra, muszę się napić i jedziemy dalej. Trochę wody dla ochłody. Nie, sucho mam w gardle. Przez chorobę pewnie. No i została mi długa, prosta. Tutaj zawsze stawałem, nie? Pamiętacie? No ale teraz sobie stanąłem tam za Tanowem. Właściwie bliżej Bartoszewa. O. Ja się bałem tu stanąć, kurde, zobaczcie ile stoi. Zobaczcie, wszystkie samochody się zmywają, a to po prostu przyjechali psiarze. Tu zacząłem się pakować, patrzę, kurczę, cała chmara idzie, kurczę, z psami. Może jakiś mieli zlot albo coś. Przyjechałem 68,2, czyli brakuje mi 1300 metrów do 50 km. No przyjmijmy, że 150 przejechałem, już wybaczcie mi te parę metrów, bo już jestem zmęczony po prostu. I tak, mamy, zobaczcie, czekajcie, o, mamy tak, 88,4 od 100 odliczając, to jakieś 11,6 amperogodziny na 50 km, czyli dosyć sporo. Ale tak jak mówię, to jest w wyniku tego, że na pierwszym stopniu wspomagania jest zbyt mocne wspomaganie, zbyt mocno jest ustawione, tam 5,7 ampera dawało, widziałem. Około 300 watów, trochę za dużo, tak? Około 200, myślę, że by było w sam raz, więc o 1/3 trzeba było zmniejszyć, ale tym się zajmiemy kiedy indziej. Także no, zasięg, myślę, trochę energii mi zostało, myślę, że tak 60-65 km na tym wspomaganiu przy tej 15 bateryjce jest do osiągnięcia. Tak bym powiedział średni wynik, ale jeszcze da się żyć. Jak patrzę na ten rower jeszcze raz, wygląda to koszmarnie, no ale co ja na to poradzę? Tutaj to moje ustrojstwo, które jest wpięte między baterię, sterownik, który właśnie bada zużycie prądu. No i tak to wygląda. Dobra, lecę na chatę, bo trzeba piec, mięsiwa, ciasta. To domena żony akurat. Mięsiwa ja, ciasta robi ona. No i tyle, będzie mega wyżerka jutro. I tyle, jeżeli chodzi o święta. Dla mnie święta to wyżera po prostu, a cała ta otoczka to już minęło dawno z dzieciństwem. Jak dzieciństwo minęło, dla mnie święta się skończyły. I jest jeszcze innych parę powodów, ale to mniejsza o to. Przypominam także o promocji, która kończy się wraz z ostatnimi dniami tego roku. Oferta na ten silniczek. Wszystko znajdziecie w opisie filmu. Zerknijcie. Tam mam cały czas świeże, co miesiąc odnawiane promocje, więc zawsze coś znajdziecie dla siebie. Dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego.